Cześć, będziemy teraz przesadzać storczyka Brassię. Tyle mi z niej zostało. Miałem jeszcze dwie pseudobulwy, ale musiałem je odciąć. Tą zostawiłem, żeby wam pokazać. Musiałem je odciąć, bo bałem się, że tam dojdzie do jakiegoś zakażenia, czy się coś rozwinie dalej gorszego i że stracę całą roślinę. Pseudobulwy są takie. I tu już zaczęło żółknąć. Oczywiście kwiatki wszystkie popadały. I właśnie Brassia jak przekwita, przynajmniej ta, którą tutaj mam, przebarwia się tak leciutko na czerwonawy kolor, czy taki bordowy. Jak są jeszcze żywe te kwiaty, nie są wyschnięte, to właśnie jest taki bardziej czerwonawy. To jest taki fioletowy, bordowy. No i tak. Trochę powiem wam, że się zestresowałem, bo tak, tu jest oczko, tutaj też. Czyli tutaj by powstały później dwie pseudobulwy. A nie wiem jak jest tu. Tutaj widzicie? Czekajcie, ja wam to wyciągnę. Widzicie? Tutaj powinna za niedługo wyrosnąć nowa pseudobulwa. Ta jest jeszcze twarda, ale jest bardzo płaska. Tutaj niby też coś jest, ale bez żadnego koloru. No i tak. Oczywiście ją przesadzę, wyjmę z tego podłoża, poobcinam wszystko, co jest martwe, ale tak. Mam tutaj umytą korę z paczki, którą pokazywałem w poprzednim filmie. To jest takie mieszane podłoże dla storczyków, tam było dużo torfu. Starałem się to przepłukać, ale później to jeszcze wypłuczę przy podlewaniu, więc o to się jeszcze nie martwię. Tutaj mam mech spagnum z perlitem. Nie dam go specjalnie dużo, ale go tak delikatnie wyłożę. Nie będę go ugniatał, tylko będę go tak układał, że ta Brassia jak później będzie rosła i będą rosnąć jej korzenie, to one tak będą po prostu wrastać, otulać się w ten mech, a nie, że to wszystko będzie takie mocno zbite. I taką doniczkę. Dużo dziurek i tutaj po bokach, żeby było jak najwięcej powietrza, bo storczyki lubią powietrze w korzeniach. Zacznijmy może od tego, że to usuniemy. To już umiera, to nie jest w ogóle jej potrzebne. I tak, bo ja nawet nie wiem, powiem wam, nie wiem w czym ona jest. W jakim podłożu. Nie, tu jest suche. No i tak. No, tu jakiś robaczek jeszcze przeleciał, nie wiem czy teraz to widzieliście. Tu niby jest jakaś tam kora, ale tu jest dużo takiego syfu, takiego szajsu. A korzenie wydają się być puste w środku. Bo jak je tak ściśniecie, o patrzcie, sam wyszedł, widzicie? O. Ten korzeń już jest martwy. Tu. Jak wychodzi taka żyłka, znaczy, że korzeń storczyka jest martwy. I one są jakby takie w dotyku, takie puste w środku. Więc ten patyczek, ten kijek, który wyciągnąłem, później może mi się jeszcze przydać, żeby go ustabilizować, bo ja nie wiem, czy on będzie mieć w ogóle jakiekolwiek żywe korzenie. Z tego co pamiętam, bo ja dawno nie miałem Brassii, to ona lubi mieć wilgotno, ale lubi też delikatnie przeschnąć. Za co też ją tak lubię, no bo nie jest aż taka wymagająca. Tak patrzę, czy tutaj są korzenie jakieś żywe. Tu jest coś takiego mięsistego, ale może mi się wydaje. Dobra.
Tu jest jeszcze jedna pseudobulwa. Ona jest też mięciutka, taka sflaczała. Później odetnę, bo tu zaczyna gnić. No. Przy takim czymś to stoczek na pewno zgnije. Przy takiej gąbce w środku. Patrzcie, widzicie? I tutaj wszystkie korzenie są po prostu pognite. Wszystkie. Storczyki nienawidzą zastoju wody i braku powietrza w korzeniach. Nienawidzą tego. Tak dotykam, powiem wam, i nie czuję tutaj nic żywego. A u góry? No widzicie, to nie jest żywe, to jest wszystko martwe. Pozostaje taka sucha osłonka i w środku jest jakby nerw. Jakby nerw, bo nie wiem jak to konkretnie nazwać. A to wszystko jest suche, to nie żyje. Czekajcie chwileczkę, ja tutaj poszukam, czy jest tutaj coś żywego. Słuchajcie, tak dotykałem, macałem te wszystkie korzenie i nie znalazłem nic żywego. A przynajmniej tak mi się wydaje. I tak, popatrzcie, że storczyk, jak rośnie, to on idzie cały czas naprzód, najczęściej ku górze, przynajmniej ten storczyk. I tu jedna bulwa była, i tak są po kolei te pseudobulwy. I on tak wędruje sobie tak, o. I w naturze tak samo po drzewie, czy po jakiejś kłodzie, czy czymkolwiek. On sobie tak wędruje. On nie stoi w miejscu. Storczyk. Więc tak, skoro tutaj nie ma nic żywego, to wszystko odcinam. Bo to jest bez sensu. I co teraz w tym przypadku? Poczekam aż to zaschnie. O, tu jeszcze, tu jest jakaś czarna kropka. To wiecie co ja zrobię? Ja jeszcze to obetnę. Wiecie co, ja się obawiam, że ta zgnilizna poszła za daleko. Nie, tutaj nie widziałem nic zgniłego, tutaj po prostu było coś zaschnięte jakby od środka. Tam jeszcze wodę utlenioną, zwykłą wodę. I tak, wsadziłem tą końcówkę do cynamonu, żeby to sobie ładnie zaschło. I cynamon ma jeszcze właściwości właśnie antybakteryjne i tak dalej, więc zabezpieczy mi to. Węgla aktywnego nie mam. Mam cynamon i to wystarczy. Nie wiem, czy coś z tego wyrośnie, ale zawsze można spróbować. Potem jeszcze opowiem, w jakich warunkach będę trzymać tą roślinkę. Tak. Na razie troszeczkę tego. Jeżeli chodzi o te całe spagnum, to ja go nie będę dociskał, tylko będę je tak kładł, żeby to było taką gąbeczką, taką chmurką dla korzeni. Teraz jeszcze perlit. Raz tak i raz tak. Najlepiej dla takich storczyków o drobnych korzonkach, takich jak tu,
stosować drobną korę. Żeby one mogły jak najlepiej penetrować i żeby ta wilgoć aż tak mocno nie uciekała. Ten mech jest troszeczkę tak jakby zbity, sklejony ze sobą, ale go tutaj ładnie rozruszam. Ale to nie szkodzi. I to w środku wygląda tak. Zrobiłem takie warstwy. Nie mówię, że tak powinno być, ale u mnie tak to wygląda. I tutaj sobie jeszcze wyłożę wszystko porówno odpowiednio, żeby mech nie był odkryty, żeby wszystko ładnie tam siedziało, cała ta wilgoć. Mech jest wilgotny, nie mokry. I tak, to całe... Czekajcie moment. To sobie jakoś wsadzę tutaj. I tak. Spróbuję go jakoś tam umiejscowić w tym. I tak. Przyczepiłem go do patyczka, wsadziłem w miarę głęboko, ale nie za głęboko. Dołożyłem tutaj jeszcze troszeczkę mchu, żeby miał tutaj styczność ze ściankami bocznymi pseudobulwy, żeby ją później pobudzić do wytwarzania korzeni. Ja nie wiem, czy coś faktycznie będzie z tego, czy coś wyrośnie, no szkoda. Fajnie by było. I teraz to całe będę musiał trzymać w cieple, w ciepłym, wilgotnym miejscu, i żeby stoczek miał jak najwięcej światła. No i on się teraz musi na spokojnie zregenerować. Zaraz Wam pokażę, gdzie on będzie w miejscu docelowym. I tak, tutaj jest moja szafeczka z lampą. Tutaj jest ciepło, jest wilgotno i ona w tych warunkach tutaj będzie się regenerować. I zobaczymy, co będzie później. Na początku, jak będzie przesychać, to będę ją tylko zraszać od góry. Nie będę jej moczyć. Oczywiście jak wyjdą pierwsze korzenie, też nie będę jej nawozić absolutnie. Tylko powolutku będzie sobie rosła, mam nadzieję. Jeżeli nie przeżyję, to sobie kupię inną. Po prostu. Bo sobie nie odpuszczę. Dzięki, to tyle. Do zobaczenia. Cześć.